baby, when I look in your eyes. Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Dzisiaj weekendowy vlog, dlatego że mojego męża nie ma, więc to będzie taki weekendowy vlog razem ze mną, tylko i wyłącznie. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam parę takich tematów do poruszenia, więc nawet się przyda taki dwudniowy vlog. Przy okazji przyjechaliśmy na targ z kwiatami, bo tak jak mówiłam, jak się uprę, to musi tak być. Muszę kupić te zioła. Chcę mieć ogródek ziołowy, więc dzisiaj przyjechałam na Sasang. Jak widzicie, wiśnie już są prawie w pełnym rozkwicie, więc zapowiada się piękna wiosna, chociaż zanieczyszczenie powietrza trochę nam tą wiosnę psuje. No niestety, jest wszystko jakby za taką mgłą w Korei, więc na to trzeba się przygotować. Jeżeli zwiedzamy Koreę wiosną, to niestety mamy bardzo brzydkie zanieczyszczenie powietrza. O, chyba był wypadek i jest też to auto, które zawsze przyjeżdża na odholowywanie. Creepy goście, naprawdę się śpieszyli. Kto pierwszy, ten lepszy, z tego co słyszałam. Put me in another dimension, got me falling in this connection. Who would have thought I could ever feel this? Fell for you so intensely. You give me every reason to dream. You give me the kind of calm I need. All my friends tell me it's too good to believe. Are you deceiving me? I fell too hard. I tumbled my heart, my walls crashed down. You fumbled and now I feel we've gone too far. But maybe it's not so bad. After all, I still feel your soul in my heart. Got me feeling so deep, so Ale jest ciepło, chyba jeszcze ściągnę sweterek, bo naprawdę zrobiło się przyjemnie. Kupiłam kwiatka do wazoniku tego mojego nowego zielonego. Idziemy też na spacer. Przy okazji chyba przejdziemy się tą dróżką, gdzie są wiśnie. Zobaczymy, jaki stan wiśni na dzisiaj jest. No to chodźmy na spacer. My ostatnio wtedy jechaliśmy rowerami, było bardzo przyjemnie. To ta droga prowadzi aż na Dadepo. Tutaj Sasang ma naprawdę bardzo dobrze rozwinięte drogi rowerowe, więc jestem pod wrażeniem. Szkoda, że tak samo miasto nie ma, no ale no cóż, nic nie poradzimy. Jeden minus to właśnie prawie przez całą drogę są te samochody i jest tak głośno. deep, so deep. You got me feeling, falling into another reality, into another anatomy, right into your arms. You got me falling so deep, so deep, so deep. Locked eyes and you got my attention. I'm starting to fall in our connection. I didn't know there was love like this. Fell for you so intensely. I gave you every reason to believe. You tell me I'm the Dobra, lecimy na wystawę Banksy. Jest niedaleko, więc krótki spacerek. Dzisiaj troszeczkę wieje, więc jest chłodniej. Widzę, że nadal jesteśmy w trakcie naprawiania rzeczki. Nic się nie zmieniło. Ostatnio było napełnione i chyba coś się musiało stać. Coś nie zadziałało, bo ponownie ją, jakby to powiedzieć, odpompowali. Co będziemy później robić? Mój mąż w ogóle wraca o 4:00. Ja myślałam, że oni dzisiaj będą późno, a jednak wracają szybciej. W ogóle moja teściowa przyjeżdża. Raczej nie tym razem, dopiero 5:00 ma w planie przyjechać. Dlatego, że wtedy, kiedy ja będę oprowadzała gości po Busanie, to wtedy także mój mąż będzie ze mną pracował, dlatego, że jest wynajęty samochód, a mój mąż będzie kierowcą, więc z tego też powodu musimy tak
a nie inaczej to rozwiązać. Ktoś musi się naszym synkiem zaopiekować, dlatego moja teściowa na około tydzień przyjeżdża, więc całkiem długo będzie razem z nami. Z takich nowinek ja właśnie się zastanawiam, jak to wszystko ogarnąć. Miał to być weekendowy vlog, ale chyba nic z tego nie wyjdzie. Wczoraj po prostu zaległam, jak wróciłam do domu. Ogarnęłam kwiatki, jeszcze muszę kupić doniczki w Daiso oraz ziemię, bo muszę przesadzić te, które mam na werandzie. I myślę, że jednak wrócimy do opcji tygodniowego vloga, tylko właśnie to ja później będę nagrywała, co dla Was zrobić, dlatego że będę miała cały tydzień, 5 dni oprowadzania, więc bardzo ciężko będzie mi to ogarnąć i wiecie, ja nie mogę nagrywać, kiedy jestem w pracy, więc no trochę nie wiem jak to rozwiązać wszystko. Seasons will change, chapters come to an end. You'll turn the page and start over again. Dobra, słuchajcie, już wróciłam do domu. Banksy był bardzo fajny. Kupiłam sobie nawet torbę właśnie z tym jednym z popularniejszych jego murali, czyli tej dziewczynki z balonem w serduszka. Drugi to był, z tego co pamiętam, taki bardziej... O matko, one second. Drugi właśnie był z takim, no chyba... Właśnie nie pamiętam, chyba rzucał ten Mołotowa, więc stwierdziłam, że ten mi się bardziej podoba. Widzę, że w trakcie podróży moje kwiaty troszeczkę dostały. Ja postaram się teraz przyrzucić moje kwiaty do doniczek, bo chciałabym je ogarnąć. I się zastanawiam jak, dlatego że mam miętę, mam 2 rodzaje rozmarynu oraz mam tymianek. Może tymianek osobno, albo bym mogła dać do większej doniczki, na przykład tą, jak ona się nazywa, miętę i tymianek. Mięta zawsze się strasznie rozrasta, więc może jednak lepiej ona by była sama w taki sposób. Mięta często szybko i fajnie rośnie. I mogłabym też może razem jednak te 2 rozmaryny połączyć. Zobaczymy. Dobra. I wtedy tymianek tutaj i ten kwiatuszek tu do tej doniczki. Myślę, że będzie ok. Tą w ogóle myślę, żeby powiesić przy oknie, żeby ładnie zwisała, ale musiałabym się zastanowić jeszcze nad tym. Kupiłam właśnie specjalny uchwycik, coś takiego typu. Zobaczymy. Niestety muszę nadal Wam mówić, że mamy niebieską windę, nic się nie zmieniło, co mnie bardzo smuci. Bardzo mi się podoba.
Wygląda na naprawdę fajnie i dzisiaj idzie razem ze mną na zakupy. Bo muszę się wybrać na zakupy. Nic tak naprawdę w domu nie mam. W ogóle nie mam pomysłu, co nadal gotować. Pogoda się skiepściła. Jak widzicie, jest strasznie pochmurnie, chociaż temperatura idzie do góry, bo mamy 13 stopni, to niestety pogoda w tym roku na wiśni jest beznadziejna. Niedługo nie będzie wiśni, nie ma słońca, nie ma ładnej pogody, przez co raczej nie ma co chodzić i zwiedzać, bo po prostu jakoś nawet humorku nie mam. W przyszłym tygodniu mam bardzo dużo pracy, bo mam aż 5 dni pracy, więc będę musiała się przygotować do intensywnego tygodnia. Patrzcie, drzewa już zaczynają zielenić. Tutaj mamy wisienki piękne, chociaż nie ma ich za dużo i widzicie, pogoda jakoś tak nie pozwala na to, żeby zachwycać się tymi wiśniami. Ledwo je widać właśnie w taką pochmurną pogodę. Zlewa się wszystko. Ale też możecie zauważyć, że te wiśnie już zaczynają też dostawać zielonych listków. Będzie niedługo zielono. Jak jest ciemno, to te piękne wisienki wyglądają jak popcorn, dlatego że często są oświetlane te drzewa, przez co świecą się jak takie popcorny uprażone. Fajnie to wygląda, a słuchajcie, właśnie jeżeli chodzi o ogólnie update, to miał być weekendowy vlog, który miał wszystko powiedzieć Wam, co tam z moją skórą, ale przez to, że skupiłam się trochę w tym weekendzie na sobie i na tym, żeby jakoś tak odpocząć, tym bardziej, że czeka mnie bardzo intensywny tydzień, 5 dni pracy, do tego będzie teściowa, więc naprawdę będzie się sporo działo. Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu w ogóle będzie film na moim kanale, czy uda mi się w ogóle cokolwiek nagrać, ale dam Wam po prostu pewnie znać w komentarzu na mojej tablicy. Jeżeli coś by nie wyszło z jakimś filmem, to na pewno dostaniecie informację tu albo na moim Instagramie. No i tak jak mówię, pewnie później porozmawiamy, bo też przedstawię Wam moją pielęgnację ostatnią. Dzisiaj nagram, postaram się Wam nagrać, jeżeli będzie chwila czasu wieczorem, dlatego że musiałam niestety trochę zmienić, trochę poprawić, trochę pomóc sobie, dlatego że jak zauważyliście, moja skóra ostatnio, pytaliście się, co się dzieje właśnie, że moja skóra niezbyt dobrze wygląda. Słuchajcie, bo mam problemy skórne znowu, mam po prostu fungal acne i musiałam zmienić właśnie moją pielęgnację odrobinkę, dodać taki jeden punkt, który ma pomóc właśnie w likwidacji tego i na szczęście mi pomaga, tylko trzeba być systematycznym i nie zapominać właśnie o tym jednym składniku, który właśnie pomaga w redukcji tych takich mini chrostek na czole. Już jest znacznie lepiej, nadal je widać, ale to, tak jak mówię, to jest ciągła ta sama pielęgnacja, prawie przez miesiąc czy 2 trzeba stosować. Trzeba uważać, co się stosuje też. Później Wam wytłumaczę, o co chodzi, bo dochodzimy też do sklepu. Lecimy odprowadzić mojego synka do przedszkola, dlatego że dzisiaj razem z moim mężem od razu lecimy oddać krew, później na lunch, a mój mąż także dzisiaj ma szkolenie wojskowe, więc spędzamy pół dnia razem z moim mężem. Potem też mamy plan pojechać w pewne miejsce, dlatego Was zabieram ze sobą. Dzisiaj będzie taki nietypowy vlog, bo daily vlog, dlatego że ostatnio, tak jak Wam wspominałam, nie mam ani weny do nagrywania, ani do montowania. Porozmawiamy dzisiaj na temat książek, więc w sam raz będzie taki więcej czasu po prostu na porozmawianie na różne tematy. Teraz do przedszkola i będziemy się widzieć już w centrum oddawania krwi. Już dzisiaj ma piłkę nożną, więc jest ubrany dzisiaj
odpowiednio na takie ćwiczenia. Dostał od naszego kolegi, mojego męża, kolegi tak naprawdę, cały zestawik z Barcelony. I kurtkę ma ze swojej drużyny. Słuchajcie, pokażę Wam wszystko, co kupiliśmy z Daiso, dlatego że bardziej to mój mąż chciał tam iść, a ja po prostu się zgodziłam. Kupiłam w końcu te odwilżacze, powieszę je u mnie w szafie. Mam też stojaczek na kwiatka, taki nietypowy, dlatego że niektóre potrzebują podwyższenia, na przykład mamy na książkach, więc lepiej na książkach, nie? Lepiej mieć podstawkę. Więcej takich zapachowych odwilżaczy. Przetestuję je ogólnie i Wam pokażę. Słuchajcie, mam też skarpetki. Kupiłam bardzo słodkie skarpetki właśnie na wiosnę, lato. Też takie też z karbowanymi zakończeniem. Mam też pierścionki. W Daiso są. Najbardziej mi się właśnie podoba ten, więc będę go używała. Kupiłam sobie też taki. Taką szczoteczkę do czyszczenia. Ona jest w ogóle przeznaczona właśnie do tych, wiecie, tych szyn przy oknach. To będzie bardzo dobry pomysł, jak tylko przestanie padać, bo w sobotę znowu ma padać. Mam zamiar zacząć myć okna, ale no niestety ostatnio ten deszcz nam doskwiera. W ogóle w tym roku, w poprzednim też mi się wydaje, że na Wiśnie taka niezbyt ciekawa pogoda była. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu za to będzie ładnie, bo będę zwiedzała z osobami Busan, więc wiecie, żeby oni mieli fajną pogodę i do tego ciekawe doznania właśnie w Busan, no to lepiej, żeby było fajnie. Kupiłam też filtr do wody, żeby po prostu mieć zapas, tym bardziej, że już mi się skończyły i do tego muszę właśnie wymienić filtry. I słuchajcie, też pokażę Wam, co dostałam, jeżeli chodzi o oddawanie krwi, bo dzisiaj właśnie oddałam. Mam bardzo brzydki ślad. W ogóle tutaj na Jompo, to jest chyba Jompo albo Somyeon, jedno z dwóch. To miejsce ogólnie i tutaj polała mi się mocno krew w palec, kiedy sprawdzali, czy mam dobrą krew i mogę oddawać. Ale słuchajcie, dostaliśmy jelly, więc dla Eliasza dostaliśmy Pocari Sweat. Pocari Sweat, więc ja tego nie piję, zostanie dla męża i jakieś ciasteczka też dla Eliasza zostawię. Po co ja mam, po co mam właśnie przynosić coś, jak mogę Wam tutaj pokazać przy okazji. Mój mąż dostał buty, kupił sobie buty do biegania. On powiedział, że nic nie chce, nic nie potrzebuje, a ja pomyślałam, mój mężu kochany, zawsze kupuję sobie ja coś. Chciałabym, żebyś Ty w końcu sobie coś kupił porządnego, po prostu, żebyś go miał. I sprawdziliśmy, że niby te buty, one się nazywają, poczekajcie, ja już nie pamiętam, jak one się nazywają, bo to jest, one mają specjalną też nazwę, te buty, ale kupiliśmy Nike. One się nazywają, kurczę, 41, ale dana nazwa ich... Czemu oni nigdy nie mają tych nazw jakoś dobrze tutaj zapisanych? Także mamy po prostu to widoczne. Dobra, to później Wam po prostu napiszę w napisie. I
Dobra, to po prostu Wam napiszę, jak one się nazywają, ale... A, jest! Pegasus 41. I to są buty do biegania, które zostały przez czat Gemini poinformowane, że są dobre dla po prostu podstawowych, takich wiecie, zaczynających osób biegać. Dam Wam znać, bo pewnie będę się nieraz jeszcze pytała, jak mojemu mężowi się spisują, ale ogólnie mówią, że na sam początek, jak się nie zna i jeszcze nie wie, czego potrzebuje, to te buty na taką twardą powierzchnię w mieście będą idealne. Dlatego też zakupiliśmy je, dlatego że one właśnie mają być na twardą powierzchnię, nie jakąś taką miękką, piaszczystą. Zobaczymy. Cieszę się, my kupiliśmy je za, one były przecenione, więc kosztowały 125 000, więc cena, no to jest około 300 zł, może 300 z groszem, więc myślę, że będą mu idealnie pasować. Tak, teściowa przyjeżdża w sobotę, więc będzie czas na to, żeby zrobić porządek też. Zostaje u nas aż do soboty, więc cały tydzień, wtedy kiedy ja będę po prostu pracowała, żeby była i odbierała Eliasza, żeby Eliasz nie musiał siedzieć za długo w przedszkolu, więc to jest pomysł, bo też mój mąż późno wraca, bo mój mąż wraca około 18:30 do domu, plus mój mąż będzie razem ze mną pracować przez prawie 3 dni. Prawie, dlatego że w piątek będzie tylko odwoził na stację pociągów i to będzie około 2:00 po południu, ale ogólnie będzie ze mną pracował, pojedzie ze mną do Gyeongju, będzie jeździł tutaj po Busan właśnie dlatego, żeby był przy okazji kierowca. Ja nie jestem kierowcą, jest ogólnie plan, tak, chciałam Wam powiedzieć, że będę się uczyła po przyjeździe z Polski, będę się uczyła na prawo jazdy. Chciałabym zdać tutaj w Korei i mieć prawo jazdy tak, żeby było na przyszłość do pracy. To jest taki jak na razie plan długoterminowy, który zarazem z mężem postanowiliśmy, ugadaliśmy się i myślimy, że to będzie najlepsze, co mogłabym teraz zrobić, żeby właśnie na to poświęcić trochę czasu. Dobra, zbieram się do sprzątania, do układania, do czytania też książki, bo mówię, ostatnio jestem po prostu wciągnięta. O tym też dzisiaj jeszcze porozmawiamy w tym daily vlogu. Ach, co się ostatnio dzieje, to jest naprawdę taki mini roller coaster. Nawet nie chodzi o to, że czuję się jakoś, wiecie, że mam dużo do roboty, ale po prostu jakoś tak nie mam do niczego weny. Powiem szczerze, naprawdę ciężko mi jest chwycić za kamerę. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Zawsze miałam taką wielką ochotę nagrywać, montować filmy, ale jakoś tak ostatnio jest ze mną coraz gorzej w tym temacie. Co prawda znowu pogoda, powiem Wam szczerze, nie wiem, co się dzieje, ale jest okropnie brzydka, raczej w sensie takim, że jest bardzo zmienna. Pada, chmury, potem słońce, 20 stopni, bezchmurne niebo, a potem znowu chmury, pada i tak na okrągło. Naprawdę, kwiecie, plecie, poprzyplata, trochę zimy, trochę lata, jak to się mówi, chociaż pogoda no nie jest zimowa, przyznajmy się. Jest jakieś 13, najzimniej jest 13, najcieplej jest 20 stopni, więc to nie jest zimowa pogoda, ale wiecie, taka można by powiedzieć bardziej, no
jesienno-zimowa. O, jesienno-zimowa w busajskim stylu. Dobra, idę sobie zrobić kawę mrożoną, raczej na zimno, lodową ice coffee, bo mrożona to jest ta z miksowanym lodem, a lodowa to jest po prostu z kostkami lodów i dzisiaj na pewno trochę porozmawiamy, troszeczkę pozwiedzamy, bo jadę w specjalne miejsce. Byłam już tam, ale jeszcze nigdy z tego miejsca, raczej część tam nagrałam, ale Wam tak naprawdę nic nie pokazałam. To jest takie miejsce bardziej historyczne tutaj w Busanie. Jedziemy tam, dlatego że będę w tym miejscu razem z grupą i żeby przygotować się lepiej, bo byłam tam już wcześniej, orientuję się na tym miejscu, ale wolałabym, wiecie, jeszcze lepiej, żeby nie było, że gadam w głupoty lub coś tym podobnego, po prostu dobrze się przygotować do zwiedzania razem z grupą, trzeba odświeżyć wiedzę, więc zapraszam Was dzisiaj tutaj, jeszcze chyba dzisiaj mój mąż kończy wcześniej pracę, więc jeszcze się z nim spotkamy, więc mam nadzieję, że Wam się ten daily vlog spodoba. Jutro będę go montować, a jutro go wstawiam. Tak, mówię Wam, coś ostatnio jest ze mną nie tak, nie mogę się ogarnąć. A chciałam Wam się pochwalić jeszcze kwiatkiem, bo chyba nigdy Wam o nim nie wspominałam, dostaliśmy go za darmo. Na Dangenie po prostu ktoś oddawał, bo no niestety nie wygląda on zbytnio estetycznie. Niestety dostało mu się troszkę po pupie, jakby to powiedzieć, od byłych właścicielów i po prostu oddawali tym, kto może się nim o niego zadbać i my z mężem, raczej ja postanowiłam, mąż po prostu poszedł jak baranek i mi go przywiózł. Słuchajcie, nie wiem jak chyba się nazywa, ale to chyba jest fiskus, z tego co kojarzę. I słuchajcie, zaczyna odżywać. Nie chcę, odpukajmy, a niektórzy mówią, że można chwalić. Odżywa, zaczyna, widzicie, tutaj wszystkie pączki, nowe liście i słuchajcie, też w miejscach, gdzie kwiat w ogóle już stracił szansę na przeżycie, czyli w sensie takim, że tutaj został ułamany kwiatek, myślałam, że już nie będzie taka gałązka, będzie tylko stercząca, ale nie, widzicie, odżywa, chyba nawet tutaj też, z tego co widzę, więc naprawdę daje sobie radę, więc liczę, że niedługo będzie troszeczkę wyglądać lepiej niż takie badyle sterczące. Tak, taką mam nadzieję. Chciałam Wam właśnie pokazać, co dzisiaj mam na sobie ubrane. Mamy trampki od Conversa, spódnica, która w końcu nie obciska mnie tak bardzo, że tutaj aż się otwiera. Troszeczkę jest, ale to jest bardziej dlatego, że to jest taka spódnica, że jednak zawsze coś będzie tutaj odstawać. Do tego mamy pasek i mamy też marynarkę wełnianą. Bardzo fajna, przyjemna. Jest trochę długa, ale myślę, że w tej stylizacji będzie dobrze wyglądać. Bluzka to jest w ogóle z Uniqlo, już stary model, dlatego też ona taki ma nie do końca fajny biały kolor, ale kiedyś może się w końcu wybieli. Na pewno nie jest jakoś tak zniszczona ani brudna, więc ją używam. Wiecie, ja mam ciągle problem z białymi rzeczami, jest znacznie lepiej, już nie wychodzą jakieś plamy, ale nadal jednak tracą ten taki fajny biały kolor. Mam parę pierścionków, nawet niektóre zakupiłam w Daiso wczoraj, tak, ten brązowy i te tutaj takie przezroczyste, to są z Daiso za 1000, więc naprawdę tanio, plus jak widzicie zrobiłam sobie nowe paznokcie, dlatego że w przyszłym tygodniu mam grupy, więc tamte już były za długie, już by brzydko wyglądały, a nie wypada brzydko wyglądać. Dzisiaj jeszcze fajna fryzurka moim zdaniem, no i mam nawet makijaż zrobiony, więc naprawdę myślę, że w końcu elegancja Francja, bo później jeszcze z moim mężem się spotykamy, lecimy!
bardzo ważnym miejscu tutaj w Busan. Jeżeli interesujecie się historią Korei oraz wojną koreańską, to pewnie będziecie kojarzyć to miejsce albo o nim słyszeliście. Znajdujemy się na United Nations Memorial Cemetery in Korea. Taka jest pełna nazwa tego miejsca. Jest to cmentarz, gdzie znajdują się groby poległych żołnierzy w wojnie koreańskiej. Jest to cmentarz międzynarodowy i miejsce upamiętnienia właśnie pomocy United Nations w wojnie koreańskiej. Jeżeli słyszeliście o tym, to pewnie wiecie, że Korea Północna razem z pomocnymi wojskami Rosji oraz Chin dotarła aż tutaj do Busanu i wtedy wszystkie narody United Nations, które dowiedziały się o tym i mogły pomóc w tej wojnie koreańskiej, przybyły z pomocą i odbiły tereny aż do okolic Seulu, tam do granicy między Koreą Północną i Koreą Południową. Jest to oczywiście bardzo ważne miejsce dla Koreańczyków, ale także dla narodów, gdzie żołnierze zginęli w tej wojnie. Znajdują się tutaj groby, flagi oraz miejsca pamięci. Bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy chcieliby tutaj przyjechać i odwiedzić. Pamiętajcie o tym, żeby zachować względną ciszę oraz strój odpowiedni do takich miejsc, czyli nie nosimy japonek, nie nosimy krótkich spódniczek. Nawet jeżeli jest to lato, staramy się zakryć ciało jak najwięcej. Jest to wymóg miejsca pamięci. Już wyszłam z cmentarza. Niestety to, co mogłam Wam pokazać, to pokazałam. Jest zabronione, jeżeli chodzi o pokazywanie cmentarza na social mediach, raczej na YouTubie, więc nie mogłam za dużo nagrywać. Było trzeba uzyskać permission, czyli jakby to powiedzieć, zgodę na nagrywanie. Co roku są uroczystości właśnie w dni, kiedy wybuchła wojna oraz wtedy, kiedy słuchajcie, są dni Busanu. Ja teraz idę do muzeum. Ogólnie troszeczkę inaczej będziemy zwiedzać razem z moją grupą, bo najpierw pójdziemy na muzeum, a później dopiero skoczymy na sam cmentarz. Niestety muzeum znajduje się troszeczkę wyżej, więc trzeba podejść. Ja jeszcze tam nie byłam, więc to jest pierwszy raz. Zobaczę, jak to ogólnie tutaj wygląda. Mój mąż za to wczoraj miał tutaj szkolenie wojskowe. To jest zabawne. Z takich ciekawostek to w tamtą stronę, jakbyśmy poszli bardziej, to szukaliśmy kiedyś mieszkania. Wtedy, kiedy chcieliśmy kupić mieszkanie, to także tam u góry było jedno, które nas zainteresowało. Nawet byliśmy skłonni kupić je, ale tam później wyszły jakieś spore problemy. To chyba tam u góry, właśnie. Tam u góry znajduje się to mieszkanie, ale wyszły tam takie małe problemy. Teraz znajdujemy się United Nations Peace Memorial. To jest muzeum, można to tak nazwać. I zwiedzimy to miejsce. Ogólnie z informacji takich ode mnie to nie można wejść tutaj w poniedziałki. Jest zamknięte, więc jeżeli będziecie chcieli kiedykolwiek się wybrać, to pamiętajcie, że poniedziałki jest zamknięte. Tak jak większość koreańskich muzeów w poniedziałki mają wolne, ale za co cmentarz jest 7 dni w tygodniu otwarty, więc jeżeli nie tutaj, to cmentarz można zwiedzić zawsze.
last breath. Coming to terms with coming of age. What did you learn to think for your sake? Watching the turn, I'm stuck in my way. Just say what you wanna say. Stay if you wanna stay. I'll be right. Dobra, to jechaliśmy do Ontuntun, czyli miejsca, gdzie znajdują się wiśnie. Dzisiaj ma być chyba jakiś festiwal czy coś. Mają być jakieś pokazy, więc wybieramy się tutaj nad rzekę. To jest taka miejscowa, no, popularna na czas wiśni, chociaż też jest tutaj ta, jak ona się nazywa? Cafe Gori, czyli ścieżka z kawiarniami. W miarę popularna, ale widać, że z biegiem czasu znacznie mniej ludzi tutaj chodzi na kawę, żeby zobaczyć. No festiwal wydaje się całkiem spory, jest dużo jedzenia i stanowisk, sporo ludzi. Idziemy zobaczyć. I'll be right here. I'll be. So say what you wanna say. Stay if you wanna stay. No słuchajcie, jest bardzo dużo ludzi, ale też mój mąż wspomina, że jutro będzie padać, więc dlatego przyszli dzisiaj, żeby skorzystać, bo jeżeli będzie padać, to pewnie znacznie mniej ludzi będzie albo już w ogóle nie przyjdą, więc wszyscy wolą po prostu skorzystać z ładnej pogody. Ma być to 3 dni, w ogóle jest bardzo dużo ludzi, dlatego ciężko się chodzi i niestety ta scena jest moim zdaniem źle ułożona, przez co bardzo mało ludzi może zobaczyć występy. Też jest ta grupa starszych osób, które przyszły specjalnie na ten występ piosenkarza. My chcieliśmy zobaczyć jakiś występ, który ma być przed o 7:30 i ma być pokaz jakiegoś starego tańca, ale niestety przez tą grupę, którzy przyszli na piosenkarza, nie zobaczymy nic, bo nie ma jak w ogóle. Myślałam, żeby przejść się na drugą stronę, byłam, ale po prostu widok jest znikomy, więc albo pojedziemy do domu i tyle z takiego wyjścia. No szkoda trochę. Też nie widać teraz już, bo już się zrobiło ciemno, więc nie widać kwitnących wiśni. No szkoda, trochę smutno, ale i tak dobrze, że przyjechaliśmy, sprawdziliśmy, wiemy, że jest tu dużo ludzi i po prostu może rok temu nie zdecydujemy się, po prostu pojedziemy w inne miejsce. No, chyba tak będzie. Jesteśmy niedaleko właśnie tej kawiarnianej uliczki. Może tam się przejdziemy naokoło i wtedy będziemy wracać. No, pewnie tak zrobimy. I'll be right here. I'll be right here.